Jest przy wejściu. No i wchodzimy przez jakąś bramę na zamek. Się do środka, ale podejdziemy. No idziemy dalej. Później tam dojdziemy i na schodzenie czeka, a tam wejście. Koło potrawę kaczka z fasolą. Stoją na dzikusa. Źle pojechać? No to... Skręćcie stronę, następną idzie w lewo, metro to numer 24. Dojeżdżamy do camper parku, a obok camping. Zobaczymy, czy tu są wolne miejsca. Ponowne obliczenie trasy. Za camper park zapłaciliśmy z opłatą turystyczną 15 euro. W tym jest serwis, 2 osoby. Natomiast na camper parku nie ma prądu ani łazienek i trzeba o tym pamiętać. No i idziemy na ten zamek. Takie piękne drzewa. Dzisiaj pogoda ciepła, chociaż pochmurna. Jutro i pojutrze ma padać, ale to już będziemy w Barcelonie. No i mamy widok na zamek w Carcassonne. Jest przy wejściu. No i wchodzimy przez jakąś bramę na zamek. A w dole miasteczko. Idziemy. No idziemy dalej. No drapiemy się dalej. Kolejna brama, na razie jeszcze do miasta nie weszliśmy, idziemy wokół murów. A tam widok na stare miasto, na kościoły. Niektóre romańskie, niektóre starsze i domy. No jest tych zabytków tutaj, nie tylko ten zamek, na którym jesteśmy, ale jeszcze i na dole ile rzeczy No do ale zobaczenia. zamek to jest tutaj. No zamek to jest ekstra. Jakie bastiony, wieże, mury. I to tak dawno temu to zbudowali, zobaczcie, z kamienia. Miejsce po prostu. No nie wiem, czy to główne wejście do środka, ale podejdziemy. Weszliśmy na dziedziniec, ten taki pierwszy pierścień murów. A tam jest wejście już na zamek właściwy. I on chyba aż tam daleko zobaczymy. Ile tam będzie widać? No zobaczymy. Zaraz będziemy. Mury i tam też będziemy iść. Wewnątrz tego dolnego miasteczka pełno restauracji, studnia. Ale pies. No ale miejsce, nie? Super. Gdzie? O i wokół murów i w tym miasteczku średniowiecznym się chodzi za darmo, a wejście na zamek wymaga biletów, które trzeba tam kupić. 13 euro. Idziemy. No, udało nam się kupić bilety po 13 euro za osobę. To 2 kasy czynne, kolejka troszeczkę tam stoi, jeszcze tam w środku. Ale już mamy bilety i wchodzimy Z napisem. na zamek. O tam, zobaczcie. Przez tą bastię. Wokół zamku jest jeszcze fosa, która właśnie oddziela mur niższy od zamku tego wewnętrznego. I tam są restauracje, różne takie atrakcje turystyczne. A my idziemy zobaczyć, co na zamku. A to dziedziniec tego zamku. 2 platany, mury i pewnie wokół można obejść. Co to za pan? Jesteśmy na zamku, to jakaś klatka schodowa. Idziemy na górę. Wszystko z kamienia, a klatka z drewna. O, a tutaj jest widok zamku z lotu ptaka. Taki panoramiczny, super to wygląda. Przyjedziecie, to zobaczycie, tego nie ma co kręcić, bo to trzeba samemu być. Taka ruchoma panorama elektroniczna tego zamku. A tu widok na jakiś dziedziniec przy tym zamku.
możesz dać. To jest po angielsku, wiesz? Staszek. A tam widok na resztę wieży i na katedrę. A za tyle chodzenia. Później czeka tam nas. dojdziemy i nas chodzenia czeka, a tam wejście, gdzie wchodziliśmy. A tu może ktoś i sobie mieszka. Pięknie. W takim ogródku pod murami. Wszyscy mu zaglądają, ale za to ma ładnie. Idziemy dalej tak wokoło. Przypomina nam to trochę Dubrownik, też takimi murami szliśmy. Wokół miasta, tak. Wokół miasta. Mhm. Zaraz zobaczycie miejsce doczesnego spoczynku. Po prostu cmentarz. Ale tych murów końca nie widać, a w środku normalnie miasteczko. No musicie tu przyjechać sami zobaczyć, bo to na wideo się tego nie da wszystkiego pokazać. To naprawdę ważne. Takie widoki z murów. Możemy popatrzeć, jak wino uprawiają. Na mieszkanie tam. Tu widzimy dawną katedrę w Carcassonne, obecnie kościół parafialny. Pierwsze założenia pochodziły tutaj z VI wieku, chociaż w historii była wielokrotnie przebudowywana i obecnie wygląda tak jak jest. Idziemy zwiedzić bazylikę. Kolejne bastiony. Już te mury obchodzimy, nogi bolą, ale za każdym razem coś ładnego widać. O, na przykład tam. Jakieś przedstawienie będzie, czy co? Przyszło nasze zamówienie. No i jesteśmy głodni jak wilki, to chyba zjemy szybko. Tu mam ich taką potrawę kaczka z fasolą i z kiełbasą, Ja mam kiełbaskę z ziemniaczkami, ale będziemy się dzielić. I pół tego ja zjem, pół dania tego Lesław zje. Smacznego. Po dobrym obiedzie, zmęczeni, ale pełni wrażeń, wracamy na nasz camper park, aby się spakować, gdyż jutro jedziemy dalej w kierunku do Barcelony. Witajcie w nowym dniu. Wyjeżdżamy dzisiaj z Carcassonne. Od rana burza i lało. Teraz trochę taki deszczyk nieduży pada, tak jak widzicie. I kierujemy się do Barcelony. Mamy 324 km. W Barcelonie oczywiście na kempingu. Chcemy zatrzymać się. Także będziemy mówić co i jak po kolei. A jeszcze widok na piękny Carcassonne. Tam gdzieś CPN jest. O, widzicie tutaj mapkę, jak mamy wyjechać z Carcassonne. No i mamy 323 km. Pokazuje na godzinę 13 około, także pewnie będziemy gdzieś w granicach 14 godzina. Mamy niedzielę, to myślimy, że nie będzie przynajmniej korków na drodze, bo mniej wtedy jeździ tirów i oczywiście ruch mniejszy, ludzie do pracy nie jeżdżą. A tu stoją na dzikusa, proszę bardzo. I też zadowoleni z życia. O. Czekaj, gdzie? Teraz jedziemy. Pokazuję, czekaj tu. Źle pojechać. No to taką mamy pogodę w drodze do Barcelony. Tam morze było widać. Blisko. I pociąg jednocześnie. O, jaki wielki. Taką mamy pogodę w drodze do Barcelony. Jedziemy i cały czas nam leje. I jeszcze grzmi i błyski są, kiedy jest burza. Urwanie chmury po prostu. Zjeżdżamy na parking, żeby przeczekać ten opad.
taką ulegę. Ale Dobra, leje. Trzeba poczekać, no zobaczyć. Wszyscy zjeżdżają na parking, a już miejsca brakuje. Tak leje. Po drugiej stronie, na powrocie z Hiszpanii do Francji, korek to nie wiem ile już kilometrów i tam na pewno wszyscy czekają na to, żeby pobrać bilecik na autostradę, także masakra. Nie wiem ile godzin w takim korku można stać. Jedziemy już parę kilometrów, a ten korek w ogóle nie kończy się. No niestety. System poboru opłat na bramkach to średniowiecze, nie? No niestety. O, przekraczamy granicę Hiszpanii. Nie ma tak strefa Schengen. W Hiszpanii, tak jak widzicie, mniej pada. No, zbliżamy się do Barcelony. Jeszcze mamy do kempingu trochę kilometrów, ale już widać, że Barcelona wielkie miasto. W Barcelonie zatrzymaliśmy się na kempingu Tres Estrellas. To jest w miejscowości Gava, tuż przy Barcelonie. Niestety film, który nagrywaliśmy na kempingu, się nie nagrał, ale został materiał, który pokazuje plażę koło kempingu oraz startujące samoloty, ponieważ kemping jest blisko lotniska i w ciągu dnia te samoloty naprawdę słychać, natomiast w nocy nie był to jakiś problem. Za kemping płaciliśmy na kartę akcji 27 euro za dzień plus 0,66 euro za osobę opłaty klimatycznej. Z kempingu jedziemy autobusem do centrum Barcelony, linii L95, płatność tylko gotówką. No niestety przejazd zajmuje około godziny, ale dojeżdża się do samego centrum prosto spod kempingu. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszamy do polubień, komentarzy i subskrypcji. A także zapraszamy na następne odcinki, które będą już z wybrzeża Hiszpanii, ale nie tylko. W następnym odcinku zwiedzimy Barcelonę i później dalej pojedziemy w kierunku na północ na wybrzeżu Costa Brava.